Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii poszukiwania detektorem. Pogoda się troszeczkę zmieniła. Ja jestem na tym polu, gdzie znalazłem złotóweczkę, a także tego pięknego grosika. Fanty nadal wychodzą. Nadal wychodzą oczywiście. Ja już Was witam serdecznie przy czymś, co miało sygnał 66. Ja już widzę, że jest to skaplerzyk. Jest to skaplerzyk. Ładny stan. To jest oczywiście aluminium, ale i tak piękny stan. Sygnał 66. Fajnie się zaczyna. Ruszam dalej i zapraszam Was wszystkich do oglądania. Parno, duszno, tak jakby zapowiadało się na burzę. Wyskoczył mi grosik, czyli jest już międzywojnie odcinka. Już bardzo cieszy. Rocznik, nie wiem, 25, 29. Zaraz Wam pokażę, na ile biło. 47, 48. Więc jest pierwsza monetka. Monetka, która najbardziej cieszy oczy. Jeden grosik. A to ciekawe. Jak widzicie, buteleczka. Zapewne perfumki. Pytanie tylko, jaki okres. Ja bym strzelał na pyryle. Jak widzicie, pogoda się troszeczkę zmieniła. Zrobiło się teraz naprawdę przyjemnie. Troszeczkę popadało. Świeże powietrze. A mi tutaj coś takiego wpada. Nikły sygnał był, bo to był... Znaczy nikły, no 40 sygnał. Jakaś... O. No, cieniutkie to coś jest. Ale nic na tym nie widać. No nic. No, lekkie chyba aluminium. Ale cieniutkie jak cholera. No dobra. Jak ustalę, znaczy jak wyczyszczę, może coś się ustali. Jak nie, no to nie. Pim. Pikaj sobie, rutusiku. Tutaj to widziałem. O, jest. Cóż my tu mamy? Są chyba dwa fenole. Dwa fenole, ale Adolfowe. 37 rok, ale fajne, bo opuszczone skrzydła. Dwa? No tak, dwa fenole. No i super. I znowu jakiś taki niski sygnał 40. 44 jest jakaś drobna krągłość. Cóż może to być? Nie. Grosz współczesny. O. Tego tak nisko biło. Pogoda zmienną jest, ale jest fajnie. Co, wpadło mi coś takiego na pierwszy rzut oka, jak jakiś siekaniec, coś w tym stylu. Zapewne jakaś moneta, ale jaka? Na obecną chwilę nie mam pojęcia. Ktoś sobie przeciął. Ewidentne działanie człowieka. Po co? Do czego? Jak na razie nie wiadomo.
Silny sygnał 83 i tutaj już pod sztychem się czai. Zapewne jest to moneta. O, Dzienieszka. Dzienieszka, Aleksander chyba drugi. Trochę zjechana, ale jest. Ale ładna Dzienieszka, proszę bardzo. Małe toto. Jakiś PRL z purchlą. Pewnie 5 groszy. Albo 2 z 49. Szybka zmiana pola, zmiana pogody. Jak widzicie, pada. Mam nadzieję, że tak chmura, którą widzicie, przejdzie bokiem, ponieważ na polu wychodzą fajne rzeczy. Proszę bardzo, jest boratynka, szeląg koronny. O, ładny stan. Jak widzicie. Ale mi po plecach pada. No i cóż, kolejna zmiana pola. Jak widzicie, pięknie zrobione. Siano zebrane. Ja mogę was, jak już to tylko przeprosić za wiatr, bo dzisiaj wieje strasznie. No i cóż my tu mamy? Może nie jest to nic takiego pięknego, bo jest to 5 fenoli. Adolfinio. Styrane, bo styrane. Ale jest. Musiałem sobie przerzucić tutaj na multi, bo tutaj już jest troszeczkę inny grunt. Bardziej taki bliskorzeczny, czyli troszeczkę torfu, troszeczkę gliny i ruszam. No cóż, przenosiny kolejne. Las, tak więc pewnie i na lesie będę kończył. A jak leśna znajdka, no to musi być i obrączka. Obrączka polska. Proszę bardzo. No słuchajcie, chodzę sobie tutaj po tych ścieżkach leśnych. Wspomnieć mogę, że ścieżki te są no, dosyć często użytkowane przez turystów, grzybiarzy, myśliwych. I na takiej oto ścieżce wpada piątaczek. Jest piątaczek i że bardzo, naprawdę bardzo dawno temu nie znalazłem żadnej piątki, to pokażę wam, jak ta piątka bije mi na rutusie. No sami widzicie. Ja tutaj oczywiście jeszcze pogrzebę, no bo jak jest piątka, to może być coś więcej. Ja robię tak, słuchajcie, z takimi współcześniakami jak znajdę. Możecie się ze mnie śmiać, ale puszczam los. Jakikolwiek, czy to zdrabka, czy to lotek i wygrywam. Oczywiście są to bardzo malutkie kwoty, tam powiedzmy 10 zł, 2 zł, w zależności tam 5 zł i tak dalej, ale zawsze za taką znajdkę wygrywam, tak więc nie wiem czemu tak jest, ale jest. No zobaczcie, tu była piątka, tu jeszcze miałem sygnał i jest zeciak. Ja już wam pokazuję, jak bije
Współczesny zecia. No, 33. Czy będzie coś jeszcze? Jak będzie, to się oczywiście włączę. I już jest 6. Normalnie na litr benzyny albo na dobrego losa. Niedaleko współcześniaków wyskoczył taki oto guzik ściochrany. Coś tam było na nim. Przepraszam, jakieś kłaczki. Takie jakieś dziwne. A więc tak, czas na podsumowanie tego odcinka. Nie powiem, bo kilka miejsc zwiedziłem, kilka pól, aż w końcu trafiłem do lasu. No i powiem Wam szczerze, że naprawdę nie spodziewałem się tego, ale wypadało naprawdę bardzo dużo fantów. Ja Wam nie pokazywałem wszystkich PRL-i, bo ja bym Was po prostu zanudził tym odcinkiem, jakbym Wam pokazywał każdego PRL-a. A spójrzcie, ile tych PRL-i jest. 2, 4, 6, 8, samych PRL-i 10. No dobra, jeżeli chodzi o Prusa, mogłem Wam pokazać tutaj moja wina, moja wielka wina. Współcześniaki oprócz tej 5 i złotówki jeszcze wyskoczyło 20 groszy, 10, 2 groszy i grosik. Jeżeli chodzi o pierdółki, tutaj zobaczcie, sporo tych takich podkładek miedzianych, one bardzo ładnie biją. Jakieś takie pierdółencje, obrączka, no ta buteleczka na perfumy, kilka guzików. O, przepraszam, to coś, nie wiem co to jest, taka jakaś pewnie zatyczka na coś. Buteleczka, proszę bardzo, buteleczka na perfumy. Da się odkręcić? Da się odkręcić. Ja stawiam na PRL-u Enium. No, jeszcze pachną. Jeszcze jest zapach z butelki taki, wiecie co, takie babcine perfumy. Dobrze. A więc fanty, które najbardziej cieszą oko. To coś, co znalazłem, słuchajcie, okazało się, że jest to srebro, tylko tak ściochrane, że nic tam nie ma. Tak więc pozostanie to jedną wielką tajemnicą, cóż to mogło być. To jest cieniutkie. Skaplerzyk, bardzo ładny. 2 fenole z cesarstwa, grosik z międzywojnia. 5 fenoli adolfowych, obok Boratini, czyli szeląg koronny. Tutaj ta ćwiartka, czy nawet jeszcze mniej. No i dzienieszka 1861. Jak widzicie, tych fantów wypadało naprawdę bardzo dużo. Jestem bardzo zadowolony, zwłaszcza z tej 6, którą będę mógł przeznaczyć na jakiś los. Jakiś szczęśliwy los. Jak widzicie, ciekawe miejsce na podsumowanie. Wszystkim Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrowionka. Cześć. Trzymajcie się.